Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Kto jest najbardziej pewny, że inflacja teraz tworzy swój szczyt? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. I podobnie jak w poprzednim roku zachęcam do dłuższego niż zwykle oglądania reklam w blokach reklamowych, ponieważ cały przychód z reklam w listopadzie zostanie przekazany na prezenty dla biednych dzieci pod choinkę. Dziękuję bardzo i zapraszam. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Kto jest bardziej pewny, że inflacja teraz tworzy swój szczyt? Zaczynamy oczywiście od tych danych o inflacji, które są cały czas najważniejszym wydarzeniem, które trzeba dyskontować przez rynki finansowe i widzimy rozbieżność w zachowaniu aktywów amerykańskich i zwłaszcza azjatyckich, a Azja żyje tak jakby własnym życiem. Europa stara się dorównać temu, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a na niektórych płaszczyznach nawet zachowuje się lepiej niż Stany Zjednoczone. Ale temat inflacji cały czas jest teraz w grze i pierwszy wykres pokazuje właśnie, że inflacja nawet w ujęciu core zaczyna tak jakby tworzyć swoje ekstremum, swoje apogeum. I gdzie dzisiaj o poranku w Europie mamy przez rynek przewidywane przyszłe stopy procentowe. I widzimy, że implikowana stopa procentowa próbuje co prawda lekko rosnąć, ale cały czas jesteśmy poniżej poziomu 5%, a grudzień jest nadal wskazywany, że stopa procentowa wzrośnie o 50 punktów bazowych, a nie o 75 punktów bazowych, jak jeszcze było to przed tymi danymi o inflacji. I cały czas widzimy, że rynek już rozgrywa, że w przyszłym roku, pod koniec 2023 roku dojdzie do pierwszej obniżki stóp procentowych. Wyparowało co prawda 50 punktów bazowych obniżki stóp procentowych, ale w grze jest cały czas co najmniej jedna obniżka o więcej niż 25 punktów bazowych. Następny wykres, na który należy zwrócić uwagę, to amerykańskie obligacje, które głęboko spadły poniżej 4% na rentowności. Jeżeli ta rentowność będzie cały czas kontynuowała tendencję spadkową, to oczywiście będzie to sygnał zachęcający do presji na ryzyko i do następnego i do gry coraz większych rzeszy inwestorów na to, że faktycznie inflacja tworzy teraz swoje apogeum, a zgodnie z klasyczną teorią zakładającą, jaka jest rotacja aktywów, to w takiej sytuacji, kiedy tworzy się szczyt inflacyjny, to inwestorzy bardzo lubią podejmować decyzje o tym, żeby kupować obligacje. No i jeżeli faktycznie inwestorzy zostaną przekonani, że inflacja tworzy swoje apogeum, to w takim wypadku, oczywiście w takiej sytuacji amerykańskie obligacje będą miały potencjał ku temu, żeby być kupowane. I moim zdaniem taki będzie scenariusz w następnych dniach i w następnych tygodniach. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na to, jak obecnie amerykańskie obligacje ściśle korelują z zachowaniem amerykańskiego dolara. Jeżeli rentowności zaczynają spadać, to zaczyna się także osłabiać amerykański dolar, ale jeżeli rentowności idą w górę, to amerykański dolar się umacnia. No i jeżeli rentowności będą dalej spadać, to oczywiście w perspektywie następnych dni spodziewajmy się dalszego osłabienia amerykańskiego dolara i to pomimo tego, że jesteśmy już na bardzo interesujących, nawet średnioterminowych poziomach. To, co sprzyja tezie o tym, że ten szczyt inflacji jest już właśnie za nami, jest teraz tworzony na naszych oczach, to oczywiście zachowanie całej krzywej dochodowości. I widzimy, że najbardziej spadają rentowności papierów mniej więcej na środkowej części krzywej dochodowości. Tutaj papiery już mniej więcej od 3 lat zapadalności spadają o blisko 40 punktów bazowych. To przesunięcie jest bardzo dobrze widoczne. I oczywiście będzie zachęcało do tego, żeby wieścić, że perspektywy na najbliższe lata tej inflacji są już zdecydowanie obniżane, że inflacja może nie być już aż tak dużym problemem, jak jeszcze wcześniej zakładano.
I to, co oczywiście także sprzyja tezie o tym, że inflacja tworzy teraz swój szczyt, bądź też utworzyła, to zachowanie amerykańskich obligacji korporacyjnych. Okazało się, że ostatnie dni przyniosły największą presję na to, żeby kupować takie obligacje od 34 lat. To jest wydarzenie bezprecedensowe, które pokazuje właśnie, jak bardzo teraz te inflacje są ważne dla obligacji korporacyjnych i moim zdaniem, jeżeli rzeczywiście teza o tym, że cykl rotacji aktywów sprzyjać będzie teraz amerykańskim obligacjom, no to widzimy, że te największe przesunięcie jest na obligacjach korporacyjnych. Inwestorzy liczą na to, że przecena obligacji była już tak duża, że szczyt tutaj jest za nami, a obligacje dadzą większą stopę zwrotu niż te obligacje komercyjne, niż te obligacje rządowe. Także no, to, co się dzieje na amerykańskich obligacjach korporacyjnych, powinno dać nam także do myślenia o tym, że inflacja tworzy teraz swoje apogeum. Następny sygnał, który płynie o tym, że inflacja tworzy swoje apogeum i zacznie spadać, jest taki wskaźnik, który jest nazwany Inflation Alarm i on jednoznacznie nam tutaj wskazuje, że potencjał spadkowy inflacji w następnych miesiącach jest bardzo duży i należy oczekiwać takiego zjawiska, że inflacja będzie kontynuować tendencję spadkową w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście odpowiedź na pytanie, kto jest najbardziej pewny, że inflacja teraz tworzy swój szczyt, płynie z następnego wykresu. I okazuje się, że to właśnie inwestorzy na obligacjach są najbardziej pewni tego, że inflacja tworzy teraz swoje apogeum i że będzie dalej spadać. To zachowanie widzimy tutaj jak na dłoni i w takiej sytuacji oczywiście widzimy, że wcześniejsze nastawienie i typowanie, zakłady dotyczące tego, że ta inflacja faktycznie będzie w Stanach Zjednoczonych tworzyła swoje apogeum, stają się teraz już faktem, ponieważ prawdziwa trajektoria zachowania inflacji w Stanach Zjednoczonych potwierdza to, że wcześniej ci inwestorzy na rynku obligacji mieli rację. Ten wykres ostatecznie i dobitnie pokazuje, kto jest najbardziej pewny, że inflacja tworzy teraz swoje apogeum. I dla porównania niemieckie obligacje, tutaj widać, że rentowności nie chcą aż tak bardzo spadać, a nawet chcą rosnąć. Moim zdaniem jest to związane z tym, że presja na podwyżki stóp procentowych wkrótce dla strefy euro będzie silniejsza niż na dalsze podwyżki dla Stanów Zjednoczonych. I moim zdaniem to będzie także zachęta do tego, żeby wieścić, że euro pójdzie dalej do góry względem amerykańskiego dolara, ponieważ ten dysparytet między zachowaniem amerykańskich a niemieckich obligacji będzie zaczął faworyzować presję na umocnienie europejskiej waluty. Na następnym ciekawym wykresie widzimy zachowanie amerykańskiego dolara, ale względem średniej dwusesyjnej. I ten wykres dzienny pokazuje, że jesteśmy coraz bliżej tej średniej, a ona oczywiście, jak wiemy, ma bardzo duże znaczenie dla inwestorów długoterminowych. Więc moim zdaniem w perspektywie co najmniej do końca tego roku będziemy testować tą średnią i od wyników tego testu będzie zależało to, jaka będzie skala i siła korekty przeciwko amerykańskiej walucie. Także moim zdaniem jesteśmy coraz bliżej tego, że będziemy testować ten poziom, a sam euro-dolar, jak widzimy, zbliżył się i zaatakował już średnioterminowe poziomy oporu w rejonie 1,0350. Ten poziom ma znaczenie i jak widzimy, dzisiaj próbuje rynek zareagować na to, że rentowności próbują lekko rosnąć, implikowana stopa procentowa także próbuje lekko rosnąć i ten poziom nie zostaje pokonany. Natomiast moim zdaniem skala i siła tendencji, która była obserwowana w ostatnich dniach, jest tak duża, że spodziewam się pokonania tego oporu i kontynuacji presji przeciwko amerykańskiemu dolarowi. Następny ciekawy wykres pokazuje, gdzie możemy się jednak spodziewać wzrostu euro-dolara, jeżeli ten poziom 1,0350 zostanie pokonany, ponieważ Fibonacci 38,2% wskazuje, że taki realny poziom oporu to jest dopiero 1,0610 i prawdopodobnie moim zdaniem to na ten poziom powinniśmy zwracać szczególną uwagę, a nie na ten opór,
który przed chwilą powiedziałem, 1,0350. I oczywiście, jeżeli rentowności spadają, amerykański dolar się osłabia, to obserwujemy także jak na dłoni, co się dzieje z parą dolar do jena i w ogóle z innymi parami związanymi z jenem, ponieważ obserwujemy gigantyczne, bardzo dynamiczne spadki. Jeżeli tendencje będą faktycznie cały czas obserwowane w taki sam sposób, to tendencja spadkowa na dolar jenie powinna być kontynuowana. Na następnym ciekawym wykresie będą pokazywane, na następnych dwóch wykresach będą pary związane z Australią, ponieważ waluta australijska także pokazuje presję na ryzyko w skali globalnej. Pokonywanie najbliższych ostatnich oporów było świadectwem, że ten popyt na ryzyko atakuje i ma ochotę przejąć inicjatywę na nieco dłużej, a sama para dolar australijski do jena zbliża się także do swoich poziomów średnioterminowych i długoterminowych poziomów wsparcia i oczywiście w takiej sytuacji ich pokonanie będzie zachęcało, żeby wiesić kontynuację tendencji, w tym wypadku spadkowej. Natomiast tutaj rynek będzie musiał wyważyć, która tendencja jest ważniejsza w Azji i Pacyfiku, czy presja na umocnienie australijskiej waluty związanej z globalnym risk on, czy też presja na jena japońskiego wywołana zachowaniem amerykańskich obligacji. Jestem też ciekawy, co się tutaj wydarzy. Następny rynek, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli rozpatrujemy amerykańskiego dolara i zachowanie rentowności, to oczywiście rynek złota. Kształt świecy tygodniowej w poprzednim tygodniu jest tak optymistyczny, że oczywiście zachęca do tego, żeby wieścić ruch w okolice $1830 i być może nawet poziomy które będą jeszcze wyżej ustanowione, więc wczorajsze zachowanie ceny złota w poprzednim tygodniu jest zmianą pola gry i oczywiście zanegowanie wcześniejszych prospadkowych sygnałów jest widoczne jak na dłoni i oczywiście będzie zachęcało do kontynuacji tej tendencji w następnych dniach i tygodniach. A sama ropa naftowa, na którą także warto zwrócić uwagę, zaczyna rosnąć z powodu tego, że rośnie potencjał wzrostowy chińskiej gospodarki i tak to rynek interpretuje. Sama ropa naftowa na wykresie tygodniowym jednak pokazuje, że i opór w rejonie $93 i wsparcie w rejonie $80 nie jest na razie przebijane i po prostu trzeba czekać na to, w którą stronę rynek się zdecyduje ruszyć, ponieważ konsolidacja ma swoje wymogi. I oczywiście rynkiem, na który warto zwrócić uwagę, jeżeli rozpatrujemy presję na rzecz ryzyka na rynku akcyjnym, jest rynek miedzi, bardzo ściśle skorelowany z potencjalnym zachowaniem gospodarki i bardzo silny wzrost ceny miedzi. Już drugi tydzień z potencjalnym bardzo mocnym ruchem świadczy o tym, że rynek miedzi dyskontuje ożywienie gospodarcze w perspektywie następnych miesięcy w światowej gospodarce. Natomiast analiza techniczna pokazuje, że jesteśmy bardzo blisko oporu w rejonie $8600, czyli linii szyi formacji szczytowej. Więc rynek będzie musiał wkrótce na naszych oczach wybrać, czy neguje wybicie z formacji i jest zachętą do tego, żeby wierzyć w kontynuację tendencji wzrostowej, czy też wybiera nawrót do tendencji spadkowej, że cały ruch był po prostu ruchem powrotnym do tej linii szyi. Czy tak się stanie, to będziemy obserwować w końcówce 2022 roku. I następnym rynkiem związanym z ryzykiem jest Bitcoin. I on oczywiście odstaje od tego, co się dzieje na innych klasach aktywów. Bitcoin kontynuuje tendencję spadkową. Sytuacja kryptowalut jest w tym wypadku taka, że one żyją własnym życiem z powodu kłopotów jednego z ważniejszych tutaj, jednej z giełd, na której handluje się kryptowalutami. Natomiast nie udało się utrzymać w poprzednim tygodniu nad poziomem $17 500, więc analiza techniczna sygnalizuje jednak spadek w okolice $10 000. Natomiast pamiętamy także, że długość bez na rynku kryptowalut to jest około 50
60 tygodni, a obecna Bessa dokładnie już ma 54 tygodnie już, więc moim zdaniem jesteśmy coraz bliżej utworzenia długoterminowego dna na Bitcoinie, tylko oczywiście nie wiadomo, gdzie ono zostanie utworzone. Natomiast jeżeli na Bitcoinie pojawiłby się popyt, to moim zdaniem kluczowy jest właśnie poziom $17,5 tysiąca. Każdy powrót powyżej będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe. Natomiast na chwilę obecną tendencje prospadkowe są jak najbardziej, zdecydowanie bardziej prawdopodobne. No i na następnym wykresie widzimy, że na przestrzeni ostatnich 2 lat nie było aż tak dużej różnicy w zachowaniu Bitcoina względem indeksu Nasdaq 100. To tylko pokazuje właśnie, że Bitcoin żyje teraz własnym życiem i ma własne problemy. Teraz indeksy giełdowe. Indeksy giełdowe, ponieważ indeks na Wall Street S&P zbliża się do poziomu 4000 punktów. Piątkowa sesja przyniosła zakończenie na tygodniowych maksimach. Popyt na ryzyko moim zdaniem powinien dalej atakować, ale korelacja między zachowaniem indeksu giełdowego a obligacjami jest cały czas dobrze widoczna. Natomiast w następnym wykresie widzimy, że to jednak spółki ze Stanów Zjednoczonych mają większy potencjał wzrostowy niż spółki europejskie i moim zdaniem jest to bardzo duża ciekawostka. Indeks DAX zachowuje się zdecydowanie najlepiej. Tutaj widzimy, jaka jest różnica w odległości od szczytów hossy wszechczasów na indeksie DAX, a spółkami ze Stanów Zjednoczonych. Niemieckie spółki ewidentnie korzystają z tego, że euro jest przecenione, więc relatywna siła europejskich spółek jest widoczna jak na dłoni. Czy to się przełoży na zachowanie innych klas aktywów w Europie? Też jestem bardzo ciekawy, co tutaj rynek w Europie dyskontuje. No i teraz czas na polskie aktywa. Dzisiaj najciekawszy będzie oczywiście raport Narodowego Banku Polskiego o inflacji, który ma być w okolicach godziny 13 opublikowany, ale o godzinie 14 poznamy także rachunek bieżący za wrzesień, więc to są także dane, na które warto zwrócić uwagę, zwłaszcza że deficyt jest coraz większy. Polskie obligacje są kupowane jak świeże bułeczki. Każdy teraz spadek poniżej 7% na rentowności jeszcze bardziej potwierdzi presję na polskie obligacje. Patrzymy na zachowanie rynku złotego. Euro-złoty jest w kluczowym miejscu, ponieważ w rejonie 4,65 to jest miejsce, gdzie przebiega roczna, 9-miesięczna linia trendu wzrostowego. Jej pokonanie oznaczać będzie naprawdę odwrócenie tendencji co najmniej w średnim terminie na rynku złotego i zachętę do tego, żeby spaść o kolejne 10 figur niżej. Dolar złoty już pokonuje tą linię i w tym wypadku jest to zachęta do tego, żeby spaść nawet w rejon 4,30, jeżeli euro-dolar cały czas pójdzie w górę. I tą presję też bardzo dobrze widać na polskiej giełdzie, która odbija znowu od tych potencjalnych, potężnych wsparć, które już w historii na przestrzeni ostatnich 14 lat, które generowały wzrostowe odbicie, więc te odbicia miały długość co najmniej w okolice 2400-2500 punktów, więc oczywiście potencjał jest bardzo duży i część inwestorów może widzieć, że faktycznie teraz tak się dzieje, a to jest zachęta do tego, żeby liczyć na kontynuację tendencji wzrostowej w bardzo dynamicznej formie, więc jestem ciekawy, co się dalej wydarzy na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji listopadowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. I oczywiście zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle śledzić bloki reklamowe, ponieważ cały przychód reklamowy za listopad zostanie przeznaczony na prezenty dla biednych dzieci. Dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Wszystkiego dobrego, życzę stopy zwrotu i pozdrawiam.